Dzień dobry. A cóż to za piękna, silna sadzonka? Silna, mimo że jest niewielka. To jest tykwa. Ale słuchajcie Państwo, z tym tematem leżę i takiego obrotu sprawy się zupełnie nie spodziewałam. Po kolei. Spójrzcie. Jest to gąbczak walcowaty, inaczej luffa cylindryka, wysiana kiedy? 8 maja. W ilości sztuk 3. 2 wykiełkowały. Obok 1 sztuka z 3 wykiełkowała. Ale zwróćcie uwagę, 8 maja były siane. Dlaczego tak późno? A otóż nastąpił przeogromny zawód, tak ogromny, że w głowie mi się nie mieści, ale jest to realne. Z tych wszystkich, które posiadałam, zdaje się, że 12 przeróżnych odmian, z różnych źródeł, jednakowo potraktowanych, wykiełkowała tylko ta z numerem, z literką F. Wykiełkowała jakieś 10 dni temu. Mamy 24 maj, to gdzieś tak 14 wykiełkowała kwietnia, a 25 kwietnia zostały posadzone nasionka do ziemi po wcześniejszym, prawie 2-tygodniowym moczeniu ich w wodzie. Lecz zapraszam na film, jak to było. Zawód ogromny czuję. Wymarzyłam sobie, że będą one się pieły po siatce. Zobaczcie. A tu tylko jedno to wykiełkowało. Zaraz zaproszę Państwa, gdzie to miało rosnąć. Ale jeszcze dokończę i dlatego dokupiłam cośkolwiek, żeby mieć. Dokupiłam to. Otóż tu stoją jeszcze bardzo późno dosiane niektóre arbuziki. Nie liczę na ich wykiełkowanie lub takie, które wysiane 16 kwietnia nie wykiełkowały. I tu macie Państwo paletę. Bez śladu życia. No ja nie wiem, gdzie błąd popełniłam. Powiedzieć muszę tylko, że odgrzebałam tu ziemię. Te nasionka są nadal twarde, są nadal żyjące. Spójrzmy, na przykład tutaj. W czym rzecz? Miały temperaturę bardzo wysoką. Nie wiem, po prostu nie wiem. Kiedyś słyszałam, że nawet 2 miesiące potrzebuje nasiono tykwy, tylko, przepraszam, nie każdej odmiany, by wykiełkować. Może tak się stanie. No ale no, przykra sprawa. Tu jest jeszcze kilka sztuk literowo oznaczonych. Leżę z tym tematem, a nadzieje pokładałam ogromne, bo i, że tak powiem, kasiorki poszło sporo nerwów, że nie przysyłają, że przesyłka zaginęła i tak dalej. Były dosyłane właśnie nasiona, tak jak od Holendra. No i właśnie ja sobie wymarzyłam, że będą się pieły przeróżne na całej tej siatce. Plus fasolniki. Kupiliśmy siatkę cieniującą o takich kwadratowych oczkach. 12 czy 13 słupków. No tak, wiecie. No a tu krapa. I są jeszcze inne, nieliczne, ale to jeszcze z wcześniejszego siewu, jeszcze troszkę inne, których tam nie ma. Na przykład te były bardzo wiotkie. 4 rosły w jednej doniczce. Rozdzieliłam je. 2 tu, 2 w innym dołku. Tak się nazywa. USA Schlangen Górkę. 26 marca siane i 4 wykiełkowały rzeczywiście od Noki Home, sprzedawcy. Tam różne nasionka też kupowałam. Potem idzie kukurydza jakaś, fasolniki zielone, tak, polskie, a reszta to będą fioletowe z chorwackiego sklepu. I tu są jeszcze 2, te, które widzieliście przed chwilką. Ze 3 dni temu posadzone i od razu się wzmocniły, a wczoraj była ulewa.
Więc tak, oraz bardzo ważna, no nie tykwa, ale pnącze. Roślina z rodziny dyniowatych. Jest to chajotte, inaczej kolczoch jadalny. Tydzień temu posadzone. 7 kwietnia było nasiono wysadzone do doniczki z owocka o średnim smaku. Filmy jest, proszę wpisać kolczoch jadalny lub chajotte. Także, no i to ma się piąć i będzie to robiło. Mam jeszcze 2 owoce z wykiełkowanymi, które posadzę w całości lub w połowie. Zaraz pokażę. No więc zobaczcie, takie nadzieje zawiedzione. Fasolniki. Dobrze, to nieważne. Arbuzy małe posadziłam parę sztuk na próbę. Tydzień temu. Takie bardzo, bardzo malutkie. I wszystkie żyją poza jednym. Spójrzcie, one były mniejsze. Kulki koniecznie rozrzucone niebieskie, bo ślimaki przyszły. Chrzaniły, opierniczyły, że tak powiem, pożarły. Kilka sadzonek pomidorów, trochę papryk. No i między innymi pożarły arbuza. Maluszka. Tu rósł. Więc trzeba było rozsypać. I tu takie mikrusy na próbę, ale już ostro drgnęły. A były naprawdę maleńkie, jeszcze mniejsze. No i jeżeli nic się nie przydarzy sadzonkom też kwiatów, to będzie bardzo kolorowo i zróżnicowanie, bo całe mnóstwo siewek mam i maleńkich sadzonek posadzonych. A tu zobaczcie, człowiek się nastawia, robi i co? Zawód go czeka czasem. Precia. A chodźmy jeszcze, zobaczcie Państwo te owoce, które jeszcze chcę posadzić, bo można też w całości sadzić. O, proszę bardzo, to jest owoc kolczoch jadalny, inaczej chajotte. Jak jest wilgotno, ciepło, to on wypuszcza z takiej dużej pestki, która się w środku znajduje, wypuszcza taką zieleninkę. I ja chcę tu połowę odkroić, tylko ostrożnie, żeby pestki nie przeciąć i korzeni, które się już tam znajdują, bo już pestka puściła korzonki również. No i tak część chcę odciąć tego owoca i posadzić. A może jeden posadzę w całości. Tutaj jest maluszek. Może jedno posadzę całe, a drugie przekroję. A jeszcze zobaczcie. Mam różne arbuzy, ale jednego to mam takiego albinoska. Monenstars o czerwonym miąższu. No i nie chcę nabrać innego koloru. Byłoby fajnie, byłoby ciekawie, gdyby go człowiek utrzymał przy życiu. Kiedyś w odmianie śnieżok miałam bardzo bladą sadzonkę, ale nie tak złotą, żółtą jak ta. A powinien arbuz tak wyglądać. A wygląda tak. No, także drodzy Państwo, jak nie będzie ten film za długi, a już prawie 9 minut, to zmontuję razem z tym, jak traktowałam nasiona tykw. A teraz pozdrawiam i kończymy rzutem oka na melony, bo nieliczną ilość odmian wysiałam i będę próbowała w tym roku uzyskać z nich coś. A tu ekstra ciekawy owoc. Kiwano, ale nie takie podłużne jak granat, wyglądające okrągłe i żółte. To natomiast jest klasyczne. A jeszcze mam tu USA z Schlangengurkę, tak. Też mam ile? 8 kwietnia siane, a też 4 sadzoneczki. A jeszcze jedno. Nadal kiełkują arbuzy, które były siane 16 kwietnia. No, tutaj to 13 maja, bo do mnie późno dotarły, ale nadal z 16 kwietnia jeszcze kiełkują. Także
Bawcie się Państwo w ogrodnictwo, jak macie kawałeczek ziemi, a jeszcze tego nie robiliście. Powodzenia.